Ah, well, a little Zen music won't bother you then, will it? Rok 2027. Na Ziemi od 18 lat nie urodziło się żadne dziecko. Wstaje słońce, budzisz się, wychodzisz na ulicę, idziesz przez zatłoczone, zadymione, brudne miasto, nie zwracając uwagi na swoje otoczenie, innych ludzi czy hałasy. Nagle dlaczego warto obejrzeć ludzkie dzieci? To nie jest recenzja, więc nie zamierzam wam streszczać fabuły. Jedyne co musicie wiedzieć to to, że główny bohater zostaje wciągnięty w misję ratowania świata i ludzkości. I mimo, że to brzmi jak typowe science fiction, to ten film nie jest typowym science fiction. Ten film jest trochę inny. Zamiast podróży z punktu A do punktu B, gdzie punkt A jest byciem zwyczajnym, a punkt B jest byciem niezwykłym i ratowaniem księżniczki, walczeniem ze smokami i potworami i zostaniem bohaterem. Nie, tutaj jest trochę inaczej. Tutaj nie mamy latających statków kosmicznych, broni laserowych, kolorowych fryzur. Tutaj mamy ponurą, ale prawdopodobną, brutalną, mroczną wizję naszego świata. Film dzieje się za 10 lat i nie zdziwiłbym się, jeżeli za 10 lat nasz świat wyglądałby tak samo. Ale spokojnie, ten film nie ma nas wpędzić w depresję. Film stworzył Alfonso Cuarón, który wcześniej był odpowiedzialny za stworzenie trzeciej części Harry'ego Pottera, która drastycznie zmieniła ton serii i jest przez wielu uważana za najlepszą ze wszystkich. I Alfonso Cuarón razem z 5 scenarzystami stworzył tak dobrą adaptację książki, że sam pisarz był bardzo z niej zadowolony, co chyba rzadko się zdarza w tych czasach. I to, co oni napisali, nakręcił Emanuel Lubezki, który właśnie w tym filmie rozpoczął pracę nad długimi ujęciami, a skończył ją w Birdmanie, gdzie nikt nawet nie zauważył ani jednego cięcia. I to właśnie te długie cięcia jeszcze bardziej wciągają nas w ten wykreowany, chociaż wykreowany to nie jest dobre słowo, bo tak jak mówiłem, jest to po prostu nasz świat. I dlatego go jeszcze tak bardziej odczuwamy, bo nie ma żadnych cięć, cały czas toczy się akcja, z której nie można się wyrwać. I właśnie w tych ujęciach Emanuel Lubezki zamiast po prostu podążać za bohaterem i pokazywać nam jego plecy, pokazuje nam z lewej strony klęczących na kolanach pokutników, modlących się o nadzieję, z prawej strony imigrantów w klatkach i wyrzucanie ich z ich mieszkań. Ponieważ w tym filmie tło i drugi plan są równie ważne co pierwszy. Bo właśnie to, czego nam nie może powiedzieć bezpośrednio pierwszy plan, dopowiada nam drugi i trzeci i tło. I trzeba na nie zwracać uwagę. Alfonso Cuarón powiedział o swoim filmie, że to nie jest science fiction, to jest teraźniejszość. I powiedział jeszcze, że nie tworzy filmów, które przynoszą wszystko na złotej tacy. Jego filmy trzeba samemu zinterpretować, samemu się zastanowić, zrozumieć, co w tym filmie się stało, co próbuje nam przekazać, jaką lekcję ma to dla nas. I właśnie dlatego każdy ten film może inaczej zinterpretować, zobaczyć co innego, wyciągnąć inną lekcję. I właśnie dlatego warto obejrzeć Ludzkie Dzieci. Każdy w tym filmie zobaczy co innego, czy to sztukę, czy politykę, czy religię, czy nadzieję, a mimo wszystko to jest jeszcze dobry film akcji. Jest w nim odpowiednia dawka humoru i mamy świetnie zagrane postaci, co jest bardzo ważne w filmach. A ja na koniec tylko powiem miłego seansu. Zobaczcie film, pomyślcie co obejrzeliście, zastanówcie się i wyciągnijcie może z tego jakieś wnioski. Albo po prostu przeżyjcie ciekawy film. Ostrzegam tylko, że na końcu możecie wyglądać tak. She's my house cleaner. Waiter. She's my cousin. They are illegal immigrants. To hire, feed, or shelter illegal immigrants is a crime.